witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Powrót do mojego studia. Dajcie znać, co o nim myślicie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli nie, no to napiszcie mi w komentarzach, co byście zmienili, żeby poprawić wygląd tego studia. A teraz wracamy do tematu. Tematem dzisiejszego odcinka oczywiście są atrakcje w Busan i co warto zobaczyć w trakcie naszej podróży właśnie do tego miasta. Dobra, zaczynamy od pierwszej atrakcji. Myślę, że jednej z ważniejszych, jeżeli chcemy odwiedzić nasze piękne miasto, nadmorskie miasto. I o to właśnie tutaj chodzi, bo zaczynamy od jednej z plaż w Busanie, czyli Haeundae. Haeundae to jedne z ważniejszych miejsc, nie tylko jeżeli chodzi o mnie, ale także o innych turystów, którzy często odwiedzają Busan. Stwierdzają, że jednak Haeundae jest to jedne z najważniejszych miejsc tutaj w Busanie. Jest to też miejsce często wybierane, jeżeli chodzi o zakwaterowanie, właśnie dlatego, że mamy piękny widok na nasze piękne morze. Dobrze, to co można jeszcze zobaczyć w Haeundae? Tutaj pokrótce, oczywiście mamy Sijiang, czyli market nocny, który jest bardzo popularny i często pokazywany w różnych filmach na YouTubie, na TikToku czy na innych social mediach. Myślę, że warte uwagi, jeżeli chcemy coś przekąsić oraz jeżeli chcemy skorzystać z właśnie takiego uroku marketu nocnego w Korei. Drugą atrakcją w samej dzielnicy Haeundae to oczywiście mamy Blue Line Park. Blue Line Park, czyli znane kapsuły, które jeżdżą w okolicy nabrzeża do stacji Cheonsapo. Sama stacja Cheonsapo jest bardzo ciekawym miejscem wartym uwagi i zobaczenia. Nie tylko ogólnie te kapsuły. Wiem, że wszyscy znają właśnie Blue Line Park dzięki właśnie tym kapsułom, ale jeżeli nie interesują Was kapsuły, a chcielibyście się przejść, to możecie na przykład dołem przejść po deptaku i zwiedzić te wszystkie miejsca właśnie spacerując sobie. Naprawdę niesamowite widoki. Ja niedługo się tam chciałabym wybrać, więc także będzie osobny film z tego miejsca. Warto, chociaż sama atrakcja właśnie, jeżeli chodzi o kapsuły, jest droga. Jeżeli chcecie też tańszą, ale szybszą opcję niż chodzenie, to polecam pociąg, który jedzie z widokiem na morze. On kosztuje około 8 000, więc jest dużo tańszy niż sama kapsuła. Bardzo ważnych informacji, jeżeli chodzi o plażę Haeundae, ale nie tylko, bo także Sonjeong. Ogólnie nie korzystamy z kąpieli poza sezonem. W tym roku sezon otwiera się troszeczkę szybciej, bo na plaży na Haeundae 21 czerwca już będzie można skorzystać z kąpieli w morzu. I to będzie do 9-14, czyli do 14 września. Jest on wydłużony o 14 dni. Wcześniej było tylko do końca sierpnia. Za to Sonjeong od czerwca 21 do 31 sierpnia. Więc ten sezon się wydłuża, to dlatego, że w Korei dużo szybciej robi się ciepło. Dobra, nie będziemy dalej przedłużać, jedziemy dalej, czyli do kolejnej plaży. Mówimy tutaj o Gwangnali. Gwangnali to jest kolejna bardzo ważna plaża w Busan dzięki swojemu pięknemu widokowi na nasz most. Most, który zawsze zapala się o 20, dzięki czemu możemy zobaczyć sobie piękny, rozpalony most. Do tego niektóre w soboty, przedstawię Wam grafik tutaj wyświetlony, możecie zobaczyć pokaz dronów. Rewelacyjny, więc w soboty spróbujcie sobie tak zarezerwować, żeby właśnie na ten pokaz dronów być. Jest też opcja, jeżeli lubicie pływać i się morza nie boicie, to polecam Wam na przykład wynająć statek, który Was zabierze właśnie na zachód słońca, na rozświetlenie mostu albo na pokaz dronów. Do tego jeszcze są dodatkowe atrakcje, czyli na przykład fajerwerki. Spróbujcie, jeżeli właśnie nie boicie się popływać stateczkiem wokół mostu, to także to jest opcja dodatkowa, tylko niestety może
sporo kosztować. I kolejną atrakcją w Busan, dzięki któremu Busan w ogóle stało się takie sławne, to oczywiście musimy wspomnieć tutaj o Gamcheon-munhwa Mall, czyli o wiosce z pięknymi, kolorowymi domkami, które tak fajnie kaskadowo z góry schodzą z pięknym widokiem na busański port. Jest to miejsce oddane artystom, dzięki czemu artyści pomalowali to miejsce, odnowili i w tych kolorowych domkach zrobili swoje studia, gdzie możecie zakupić ciekawe handmade rzeczy. Zdjęcie z kultowym już Małym Księciem i Liskiem, tylko uważajcie, nie dotykajcie Małego Liska, bo ostatnio prawie straciłby głowę przez turystów. Dla fanów K-popu oczywiście BTS i Murale. Trzeba zrobić zdjęcie, tylko trzeba także odczekać swoją kolejkę. Mamy też akcent polski, napis Kocham Cię. Dajcie znać, jeżeli już byliście i znaleźliście ten napis. Wypić kawę z pięknym widokiem ogólnie na te domki. I ostatnia atrakcja, która raczej nie jest związana z samym miejscem, ale z jej dojazdem do Gamcheon Village, to jest podróż autobusem. Za 1600 możecie mieć niesłychane wrażenia, jak na roller coasterze, bo autobusy, jak wiecie, w Korei jeżdżą bardzo nietypowo, a jak już mają małe uliczki, to już w ogóle można mieć niesamowite wrażenia, więc dajcie znać, czy jechaliście kiedyś autobusem do Gamcheon, bo to jest naprawdę wyzwanie. Dla osób, które mają chorobę lokomocyjną, polecam raczej wziąć tabletkę i usiąść. Jeżeli już zostajemy w tematach wiosek, to mamy Gamcheon Village, to przejdźmy teraz do mojej ulubionej wioski, czyli Hyeonmaul. Hyeonmaul to jest wioska umiejscowiona na skarpie, z pięknym widokiem na ocean i statki stacjonujące i czekające na wejście do portu. Po prostu niesamowity widok, a taki tip, najlepiej przyjść tam właśnie na zachód słońca, bo naprawdę niebo pokazuje tęczę kolorów. Do tego mamy kawiarnie, sklepiki z pamiątkami, vintage shop i słuchajcie, kociaki. Słodkie kociaki, które chodzą sobie tam na wolności i czekają na turystów, żeby zostać pogłaskanym, zrobić im zdjęcia. I kolejnym plusem jest to, że nawet w szczycie sezonu odwiedzających osób Koreę, to ta wioska nie jest takim bardzo popularnym miejscem, więc jeżeli chcielibyście sobie zrobić zdjęcie, pospacerować w ciszy, w spokoju, to pewnie będziecie mieli więcej możliwości niż na przykład w Gamcheon Village. To dajcie znać, czy zapisujecie tą wioskę w swoich planach i przejdźmy do kolejnej atrakcji. W Seulu mamy Namsan Tower i niesamowity widok na miasto, ale czy w Busan jest takie miejsce? Tak, oczywiście, mamy Hwangryongsan, czyli górę, z której rozpościera się niesamowity widok. Z jednej strony mamy Gwangnali, most Gwangnali oraz Haeundae, z drugiej strony mamy niesamowitą ilość malutkich domków pomieszanych z wysokimi wieżowcami ze strony Seongmyeon, Nampo. Naprawdę niesamowity widok, który jest warty wszystkiego, żeby właśnie się w to miejsce dostać. W godzinach Golden Hour, czyli zachodu słońca, albo widok nocny, możecie też oczywiście upiec 2 pieczenie na jednym ogniu i wybrać się na Golden Hour i zostać dłużej. Jedyny minus tego miejsca to niestety umiejscowienie. Nie zawsze taksówki tam jeżdżą, więc trzeba je wcześniej zarezerwować albo wynająć samochód, żeby w to miejsce się dostać, bo już jak dojedziemy na Hwangryongsan, to już gorzej z powrotem, więc pamiętajcie o tym, żebyście nie zostali z tym, że będziecie musieli schodzić w nocy właśnie z tej góry. I to już jest koniec tego filmu. 5 głównych atrakcji w Busan, które warto zobaczyć. Dajcie znać, czy już te miejsca widzieliście, a może czy planujecie je zobaczyć w waszej podróży po Busanie.
Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Oczywiście zapraszam do polokowania, subskrypcji kanału. Jeżeli Wam się podobał ten film i chcielibyście zobaczyć więcej filmów w tych temacie, dajcie znać, bo ja mam jeszcze troszkę więcej atrakcji, które warto zobaczyć w Busan. Do usłyszenia i pa!